Czy wiesz, że dieta może dosłownie przeprogramować twoje jelita i obniżyć cukier oraz cholesterol? I nie chodzi o żadną restrykcyjną dietę. W tym odcinku pokażę Ci, jak dieta śródziemnomorska wpływa na jelita i poziom cukru we krwi, dlaczego bakterie jelitowe są ważne dla Twojego metabolizmu, co dokładnie dzieje się w organizmie, gdy jesz więcej błonnika i zdrowych tłuszczów oraz jakie są konkretne efekty potwierdzone badaniami odnośnie cholesterolu i cukru we krwi. Dlaczego to jest ważne? Na całym świecie liczba osób z cukrzycą typu 2 rośnie w zastraszającym tempie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 1980 roku było 108 milionów chorych, a w 2014 już 422 miliony. Cukrzyca prowadzi do powikłań, takich jak problemy z nerkami, sercem, a nawet zwiększa ryzyko zgonu. Na nasze zdrowie ogromny wpływ ma styl życia, a przede wszystkim to, co jemy. Niezdrowa dieta pełna cukru, tłuszczów, trans i produktów przetworzonych zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca. Ale jest też dobra wiadomość. Dieta śródziemnomorska może nam w tym pomóc. Co to w ogóle jest dieta śródziemnomorska? To sposób odżywiania charakterystyczny dla krajów basenu Morza Śródziemnego, takich jak Grecja czy Włochy. Jej fundamenty to dużo warzyw i owoców, rośliny strączkowe, np. fasola, soczewica, ciecierzyca, pełne ziarna, czyli np. owsianka, pełnoziarnisty chleb, makarony, oliwa z oliwek, ryby i owoce morza, orzechy i nasiona. Dlaczego to działa? Bo te produkty zawierają błonnik, zdrowe tłuszcze i polifenole, czyli naturalne związki roślinne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Jelita, twój tajny sprzymierzeniec. Może się wydawać, że jelita służą tylko do trawienia pokarmu. Może się wydawać, że jelita służą tylko do trawienia i wchłaniania pokarmu, ale w rzeczywistości mają ogromny wpływ na nasz metabolizm i poziom cukru. W naszych jelitach mieszka około 2 kg bakterii. To właśnie nasza mikrobiota jelitowa. Dobre bakterie pomagają kontrolować poziom cukru, zmniejszać stan zapalny, wspierać odporność, produkować tzw. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które poprawiają funkcjonowanie insuliny i pomagają utrzymać zdrową masę ciała. Badania pokazują, że w cukrzycy typu 2 i otyłości często jest zaburzona równowaga bakterii. Więcej tych złych bakterii, a mniej tych dobrych. Dieta śródziemnomorska pomaga przywrócić równowagę. Jak dieta śródziemnomorska wpływa na jelita i metabolizm? Po pierwsze, błonnik z warzyw, owoców i pełnych ziaren. Można powiedzieć, że błonnik karmi dobre bakterie, które produkują wspomniane już krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te kwasy poprawiają wrażliwość na insulinę i chronią przed stanem zapalnym. Po drugie, polifenole w oliwie, owocach i warzywach. Działają jak naturalne przeciwutleniacze, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Pomagają też utrzymać zdrową barierę jelitową i ograniczają wchłanianie szkodliwych substancji. I po trzecie, zdrowe tłuszcze. Omega-3 z ryb i jednonienasycone tłuszcze z oliwy z oliwek obniżają poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów. Dzięki temu serce jest mniej obciążone, a ryzyko chorób serca spada. Zanim przejdę do konkretnych wyników badań, zasubskrybuj kanał Dr Kalcium, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i diecie, co pokazują badania. Systematyczna analiza i metaanaliza badań interwencyjnych wykazała, że włączenie diety śródziemnomorskiej u osób z wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych obniża poziom tzw. złego cholesterolu LDL o 10%. Obniża również poziom trójglicerydów o 20%, a także obniża poziom hemoglobiny glikowanej o 18%. Jest to świetny wskaźnik w diagnostyce cukrzycy, ponieważ pokazuje poziom cukru we krwi z ostatnich 3 miesięcy. Dodatkowo obserwuje się poprawę składu bakterii jelitowych. Więcej jest tych bakterii, które działają przeciwzapalnie i wzmacniają odporność, a mniej bakterii powiązanych z chorobami sercowo-naczyniowymi
cukrzycą czy stanem zapalnym. Zatem dieta śródziemnomorska zwiększa różnorodność bakterii jelitowych, zwiększając przy tym jej korzystne efekty. Dlaczego zmiany te są tak ważne dla kobiet po menopauzie? Po menopauzie metabolizm zwalnia, ryzyko cukrzycy i chorób serca wzrasta, a jelita często potrzebują dodatkowego wsparcia. Dieta śródziemnomorska może pomóc w kontroli poziomu cukru, zmniejszeniu poziomu złego cholesterolu, ochronie serca i zdrowiu jelit. To nie jest cudowny lek, ale naukowo udowodniony sposób na poprawę wielu parametrów zdrowia jednocześnie. A teraz kilka praktycznych wskazówek, jak wprowadzić dietę śródziemnomorską do swojej diety. Spożywaj minimum 5 porcji warzyw i owoców dziennie, najlepiej różnokolorowe. Zamień biały chleb i makaron na produkty pełnoziarniste. Używaj oliwy z oliwek do sałatek i kanapek. Jedz ryby 2 razy w tygodniu. Wybieraj szczególnie tłuste, jak łosoś czy makrela. Dodaj orzechy i nasiona do sałatek lub jako przekąskę. Ogranicz cukier i przetworzone produkty. To zwiększa ryzyko cukrzycy i zaburza pracę jelit. Podsumowanie. Dieta śródziemnomorska to nie jest chwilowa moda, to strategia żywieniowa oparta na badaniach naukowych, która wspiera metabolizm jelita i serce, szczególnie po menopauzie. Nie potrzebujesz specjalnych suplementów ani drogich produktów. Wystarczy dobrze zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, ryby, oliwę i orzechy. Pamiętaj, twoje jelita naprawdę mogą pomóc ci utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi i serce w dobrej formie. Jeśli spodobał ci się ten film i interesują cię rzetelne informacje o zdrowiu oparte na badaniach naukowych, zapraszam cię do subskrypcji kanału Dr Kalcium. Obejrzyj też mój wcześniejszy film o diecie śródziemnomorskiej, w którym omawiam jej inne korzyści zdrowotne i szerzej pokazuję, dlaczego warto ją stosować. Kliknij w miniaturę i obejrzyj już teraz.